bardzo, tak? Nasza miejscówka w stepie wyglądała. Czyli stepówka. Rowery po prostu tak walnięte, bo raczej nie spodziewaliśmy się tu gości. No i tu rozłożone miejsca do spania, ale na kawałku ziemi, bo na tych trawkach byłoby raczej by się nie dało, bo one są twarde. A tutaj zrobiliśmy podstawę z namiotu i na to już termaresty i po prostu śpiwory. Tu była nieciekawe miejsce, bo nad ranem i wieczorem było bardzo dużo komarów. Tutaj dużo jest ugryzień na moich nogach, dużo takich miejsc z krwią, bo je rozwalałem po prostu te komary. Więc będziemy gotować. Jest chmura, więc też jest fajnie, bo nie jest tak gorąco. Natomiast mamy wiatr z tej strony, więc dalej będziemy jechać pod wiatr. To jest nieciekawe. Tacy są goście. Tutaj takie żuczki zapylają. O, proszę bardzo. O, tu jest konik polny. No a tak to jakichś innych zwierząt nie było. Możemy iść. Tu wyprowadzimy kawałek te rowery do drogi, żeby nie jechać po tych krzakach, bo nie narażać opon na przebicie. A tutaj za parę metrów będzie taka mała droga. Tam już będzie można jechać. Także wracamy do trasy. Będzie łatwiej po prostu nie filmować. A zobaczcie, co robi Dorenda. Moczy włosy przy drodze. Potem kupaniu się w morzu już nie da się ich przyczesać w ogóle. Mam nadzieję, że tak się trochę poprawi. A będziesz też ocet używać? Czy tylko je spłuczesz? Nie, najpierw dobrze spłukam i potem jeszcze... Tu mam mieszankę octu z wodą. Aha. Zazwyczaj mydłem i potem tym spłukam, żeby były miękkie. A my jesteśmy w takiej czajkanie. Kupiliśmy herbatę z cytryną, a chłopiec jeszcze nam kupił lody teraz. Sao, to dziękuję po azerbejdżańsku. Jak woski ci już przeschły? Nie, no troszeczkę. Nie są zupełnie mokre, ale też nie do końca suche. Więc zostawiłam tam, to dalej będą schły. Przynajmniej ta niższa część. Что это будет? Не понял. Что это будет? Это дверь будет открываться, вот эта машина, да, дверь будет. Do Kamaza, да? Да, дверь будет, железный дверь. Żelazny. A my się będziemy zbierać. Zjedliśmy, wypiliśmy, odpoczęliśmy z godzina i pojedziemy dalej. To się tylko tam pożegnamy jeszcze, nie? Спасибо. Czaj wkусny. Mороженое тоже очень вкусно. Когда гость будет, Спасибо. До свидания. До свидания. Едете, да? Да, да. До свидания, спасибо, спасибо. А для нас скучно будет. Мы будем скучать за вас. Приезжайте иногда побыстрее. Мы вас ждем. O, спасибо. Спасибо. Откуда? Z Polszy. Polszy. Da, da. Właśnie nas panowie zatrzymali przy drodze. Wyprzedzili nas, zatrzymali samochód, pomachali i dali nam lody. Спасибо. Вот это А, надо. это. Это надо. Класс, да? А-класс, А-класс. Хорошо. Самые вкусные, да? Спасибо. Лавандовский, да? Lewandowski, da. Widzicie, jaka jest azerska gościnność. Trzeba szybko jeść, bo zaraz będą roztopione, nie? Tak. A mamy po 2 sztuki. Dorenda, a co ty robisz? Moczę rękawy, żeby się trochę chłodzić. A, W ogóle chciałabym całą koszulkę byś chciała? Tak, całą bluzę umoczyć, ale to musiałabym ją zdjąć.
A ja już... Stoi tutaj. A ja zdjąłem już bluzę, jak myłem włosy i dostałem później okrzan, tak? Może nie okrzan, nie ale okrzan, tylko tam- zwrócona uwaga została. Tak, tak. Ten pan mi powiedział, że on nie powinien tak chodzić bez... No ale ja tylko się myłem, nie? Tak. Bo wszyscy patrzą. No i dobrze, niech patrzą, nie? Stoimy na moście, a tu na dole przepływa rzeka Kura. Ta sama rzeka, nad którą byliśmy w Bardzi, w Gruzji. Później płynie przez całą Gruzję, wpływa do Azerbejdżanu, później uchodzi do Morza Kaspijskiego. Także już nad tą rzeką już byliśmy. Autostrada musi być szeroka i pusta. Tylko my możemy nią jechać. Autostrada musi być szeroka. Co jedziesz? Tak, jadę na autostradę. W tyle zostawiam na obcych blachach kładę. Namawiam, nie wchodź Okej. w paradę PKS. Byle się tylko zaraz nie skończyła. Bo to by było głupio. Bo jedzie się całkiem dobrze. No niestety, dużo tego dobrego nie było. No tu jest po prostu dla nas bezpieczniej, bo tam jest wąsko, nie ma pobocza, a oni jadą dość szybko, jeszcze się wyprzedzają dosłownie na styk. I nieraz bywa, że taki koleś przejeżdża nas pod prąd, czyli wyprzedza i jedzie pół metra od nas, a my jedziemy maksymalnie prawą stroną, więc to jest, stwarza ryzyko, więc lepiej tym zamkniętym kawałkiem po prostu jechać pod prąd. Jadąc tą autostradą w tamtym kierunku, wypatrzyliśmy, że jest tu taki mały domek i postanowiliśmy zjechać. Tam jeszcze trzeba było siatkę pokonać, ale na szczęście była po prostu brama, nie zamknięta na kłódkę, tylko zaczepiona na drut. Taki haczyk, więc jest mały domek, ale zaraz zobaczycie, jest otwarty. Wygląda na to, że to jest jakiś taki schron dla pracowników, czy coś w tym stylu, także chyba go dzisiaj na noc zamkniemy, że nie zamkniemy, tylko zajmiemy i zamkniemy też, jak już tam będziemy w środku. To co, zobaczymy, jak wygląda w środku? Chodźmy. Tutaj trzeba troszkę uważać, bo jest błoto. Już tu patrzyliśmy, ale jeszcze też chcę, żebyście wy też zobaczyli. Całkiem ładnie wygląda. No widzicie, jest stół, więc jak sobie zrobimy jakąś kolację czy coś, to będzie gdzie zjeść. Nie jest usyfiony, raczej żadne menele tu nie mieszkają. No, ale póki co jeszcze będzie ładny zachód słońca. Autostrada musi być szeroka. 4-4 do setki mówił Joka. To się nie liczy, tego nie dotyczy. Dojeżdżamy do Baku i zatrzymaliśmy się teraz, jedziemy stopem. Rowery mamy zostawione w miejscowości Alat, skąd będziemy odpływać promem, a tutaj jest taki punkt widokowy w kierunku miasta i w kierunku portu. Hej, dojechaliśmy do Baku. Rowery mamy zostawione w Alat i to jest 70 km, ale jest autostrada, więc ta podróż nam zajęła, nie wiem, 40 minut może, bardzo szybko i to... No, szybkim Mercedesem. Szybkim Mercedesem, potem jeszcze jednym stopem i jeszcze do centrum podjechaliśmy autobusem, tylko numer 5. Czerwonym autobusem. W ogóle autobusy kosztują 40 groszy, więc jest tanio. W ogóle jest tanio, ale... Jest internet w autobusie, ale dopiero się dowiedziałam o tym tutaj na przystanku, więc teraz za każdym razem jak autobus przyjeżdża, to telefon stara się łączyć, a to wszystko nie działa. Ale teraz jeszcze chcę wam powiedzieć, czemu tutaj wokół dróg są takie barierki. Widzicie te barierki? Ja tu wyjdę kawałek. Mianowicie przyszły weekend, nie w ten najbliższy, tylko ten za tydzień, 23, 24, 25 kwiecień, w Baku będzie uliczny wyścig Formuły 1 i zabudowują po prostu dla bezpieczeństwa barierkami całe tory, gdzie będzie on się ścigać. Jeszcze wam pokażę plakat, bo już jeden wielki widzieliśmy. Także ja się zastanawiałem, bo jechaliśmy parę kilometrów, może nie parę kilometrów, 2-3 kilometry i tak
wszędzie było dużo tych barierek i po cholerę te barierki, ale tutaj nawet jest reklama Pirelli i gdzieś tam wcześniej był plakat Formuły 1, także fajnie Baku ściągnął Formułę 1. No i w ogóle to, co już widzieliśmy, fajnie wygląda, są ładne budynki. Tak, niektórzy mówią, że Nie tak jak irańskie miasta. że to drugi Dubaj, że tak wygląda. Zaraz będziemy pokazywać. Tam kilka dużych było, ale większość to są takie bardziej klasyczne. Jak widzicie, się rozpadało, ale przynajmniej w mieście tak nie wieje, bo wczoraj mieliśmy cały dzień pod wiatr. Dzisiaj wiało 2 razy mocniej niż wczoraj, ale na szczęście tylko 10 km musieliśmy przejechać. Właśnie burza przeszła, jeszcze troszeczkę kropi, ale już się chyba da spacerować. Widzicie jakie budyneczki ciekawe? To chyba dlatego nazywa się Dubajem. A sytuacja z promami wygląda w ten sposób, że w Alat byliśmy dzisiaj w porcie i generalnie na dzisiejszy prom nie było już miejsc, ale i tak wiadomo, nie chcieliśmy dzisiaj jechać, płynąć i nie wiadomo zresztą, czy ten prom dzisiaj wypłynie, bo coś na razie była jakaś informacja, że stoi, bo jest zła pogoda. Mamy numer telefonu do gościa, który tam zawiaduje tym portem i przy okazji u niego też jest kasa, więc można bilety kupić w Alat. I mamy też numer telefonu do Baku, bo w Baku jest też druga kasa, gdzie też można zasięgnąć informacje i też kupić bilet. W każdym razie, no, skoro my mamy rowery zostawione tam w Alat, więc pewnie też tam kupimy te bilety, chyba że gdzieś tutaj, tu jest podobno w centrum, więc to się jeszcze okaże. Jutro do tego gościa będziemy dzwonić i myślę, że jutro zdecydujemy, czy płyniemy od razu jutro, czy jeszcze czekamy, bo z tymi... na tym jutrzejszym promie jest 2 razy więcej miejsc. Tak, ten a potem to nie wiadomo, ile będzie miejsc i czy wtedy akurat nie złoży się tak, że my dzwonimy, a już miejsc nie będzie. Tak, jutrzejszy prom jest duży, potem jest, a ten, który miał dzisiaj płynąć, jest jakiś mały, ma tylko 30 miejsc, a ten duży ma 70 miejsc. I kosztuje kajuta wieloosobowa, czyli to będzie 4 lub 6-osobowa, $70, a dwuosobowa $80. Tak, a w ceniku też jest miejsce siedzące za $40, ale to jest stary cennik, te promy już nie pływają. Ale tego już nie ma. A tak naprawdę to w ogóle nie jest prom, tylko statek towarowy. Towarowy, tak. Z miejscami dla pasażerów. Tak, to... Co ładnie tu jest, nie? No, ładne. To miasto jest takie bardziej europejskie. Tak. Jak chodzi o budynki, no w ogóle i wszystko jest bardzo ładnie utrzymane. Tak. I jest widać, że jest dużo pracy włożone, żeby to miasto było ładne, nie? Tak. Ale też bardziej europejskie jest to, że tutaj nikt za nas nie woła, nikt nie macha, nikt nie mówi taksi, taksi. Taksi, no. Tu można po prostu sobie spokojnie chodzić. Jak szybko się zrobiła burza, tak szybko też zaświeciło słońce, chociaż ja w międzyczasie jeszcze zdążyłem sprawdzić prognozę pogody i słońce miało być dopiero o 18, a jest 3, więc dobrze, że jest wcześniej, a my się tutaj trochę przygotowujemy do robienia, w zasadzie nie do robienia, bo wszystko mamy gotowe, tylko do jedzenia, obiadu. I jak widzicie, wczoraj zbieraliśmy ziemniaki. To jest wczorajszy chleb, tutaj świeży, dzisiejszy, no i jeszcze serek feta. No i niestety w sklepie, gdzie byliśmy, nie było żadnych warzyw, więc może później jeszcze coś zjemy. Także sobie tutaj w centrum Baku, na takim ładnym placu, jak widzicie, w parku, w którym pewnie można też spać. Na mokrej trawie. No, nie, to może tu by nas przegonili. No i zrobimy sobie jeszcze zaraz jakąś wycieczkę w takim razie.
O, McDonald's w Baku. To co wybieramy? Lody. Lody. Na zewnątrz. W McDonaldzie jedliśmy lody, pamiętasz? Tak, pamiętam, w Stambulu, jak wyjechaliśmy. Jak wyjechaliśmy, nie? Tak. Tak. Tam nie wiedzieliśmy, jak to się nazywa. Tutaj tak. Надо я рекламу, я рекламирую Waffle Cafe. Waffle Cafe. Да, можете зайти посмотреть. Aha. Добро пожаловать. Dalej drążę temat Formuły 1. Od pana reklamy Wafelka dowiedzieliśmy się, że to już drugi raz w Baku będzie wyścig. Pierwszy raz był w zeszłym roku, w 2016. O, jakbyśmy byli dosłownie o tydzień później, to byśmy może już nie przepuścili tej okazji i byśmy zostali na formułach. Ale cały tydzień czekać to nie będziemy. nie będziemy. Pan Wafelek powiedział, że jest też Decathlon, a ja zgubiłem okulary słoneczne, więc może byłaby szansa tam je kupić, takie jak miałem. I że gdzieś podobno jest to niedaleko stąd, trzeba iść nad morze, przejść podziemnym przejściem, żeby nie zostać umandatowanym. Nie dostać mandatu. To jest chyba taki centrum handlowe, to się nazywa Park Boulevard. Możliwe, że tam jest Decathlon. A tu macie Hiltona. Wygląda na to, że Decathlona nie było w tym sklepie i raczej chyba w całym Azerbejdżanie też nie ma, bo patrzyłem jeszcze na internet, na Google'a i nie znalazłem mi żadnego w Azerbejdżanie, ale to też tak bardzo skrótowo szukałem, nie wgłębiałem się, bo trochę się spieszymy, mam 3% baterii. Tak.